66. runda Drift Open. Zarazem początek sezonu, który jest 15-leciem ligi. 15 lat to kawał czasu. 15 sezonów bycia stajnią kierowców. Miejscem wyklucia bardzo wielu talentów, których możemy obserwować w Polsce i na świecie do dzisiaj. 15 sezonów z rundami rozsianymi po gigantycznej ilości miejsc, bowiem Drift Open to nie tylko te same powtarzalne tory. To próba nieustannego zaskakiwania kibiców oraz kierowców najróżniejszymi lokacjami na zawody. Nie wiem czy wiecie, ale Drift Open jest obecnie ligą nieprzerwanie najdłużej działającą w Polsce. Ciągle małymi kroczkami rozwijającą się, przechodzącą ewolucję. I sama nazwa mówi wszystko. Drift Open, czyli drifting dla wszystkich. Plan jest taki, żeby właśnie zdobyć parę tych punktów w tej klasyfikacji generalnej. Zobaczymy co przyszły sezon przyniesie, no na ten niestety nie ma funduszy, żeby przejść wyżej do klasy pro. Ale pobawić się można zawsze. Drift Open jeżdżę, bo to było moje największe marzenie od samego dzieciaka. Odkąd dowiedziałem się, że istnieje drift, zawsze chciałem wystartować. A że Drift Open jest najpopularniejszy w Polsce, no to przystąpiłem do tego. Pewnie dlatego tak często ligę odwiedzają bardzo różni kierowcy i niesamowite projekty. Ale ma za sobą też całą rzeszę wiernych drifterów, którzy właśnie to miejsce wybrali w kwestii rozwoju, odpoczynku, miejsca zawiązywania nowych wspaniałych znajomości i budowania wspomnień. Tym razem sezon rozpoczął się w kultowym Toronto. Tak wielu zawodników nazywa rundę na motoparku w Toruniu. Po raz kolejny do ligi napłynęło wiele świeżych twarzy, m.in. Sebastian Kickster-Kraszewski, który co prawda w tamtym roku miał już okazję pojawić się w lidze, jednak w tym roku poprzez deklarację wyjazdów na cały sezon rozpoczyna tą przygodę na dobre. Driftem zawsze się jarałem, dużo jeździłem też po toruńskim torze w ogóle i ten drift gdzieś tam zawsze w sercu, te zarzucanie, wiecie, nawet te zarzucanie golfa na ręcznym, to od tego się zaczynało i ta pasja gdzieś tam tak we mnie wezbrała, że stwierdziłem, dobra, trzeba pojeździć w zawodach, udowodnić albo nie swoje umiejętności, dlatego jestem tutaj na swoim torze tak naprawdę, na którym dużo jeżdżę, na Drift Open, na lidze, którą bardzo lubię i mam nadzieję, że będę tutaj częstym bywalcem. Plan jest na cały sezon, przejechanie 4 rund w Pro AM, bo 6 rund jest wszystkich, ale Pro AM jeździ w 4. I taki jest cel, żeby przejechać cały sezon swoim samochodem, który kupiłem. Zbudowaliśmy go razem z chłopakami, poprawiliśmy wszystkie rzeczy, które były po zakupie do poprawy. I plan jest, żeby przejechać 4 rundy, pełen sezon, generalkę, zawalczyć o coś. Nie wiem jeszcze o co, ale sprawdzę siebie, sprawdzimy swój team, chłopaków. Zobaczymy, liźniemy tego profesjonalnego, już można powiedzieć, driftu mimo klasy Pro AM. Naczelny hejter Rzeczpospolitej Polskiej, który hejtował E46. Kupiłem sobie ten samochód, no jednak w tym amatorsko-profesjonalnym drifcie jednak od tego E46, od E36 najłatwiej zacząć, najwięcej sprawdzonych rozwiązań i relatywnie najtańsza jest to opcja, chociaż powiem wam, po wymianie silnika i po wielu kwestiach budżetowo to wcale chyba nie jest taniej, ale zacząłem sobie od tego auta, co będzie w przyszłości, czy będziemy rozwijać to auto, czy wejdzie kiedyś klasa Pro, wszystkiego się będę uczył, zobaczymy co z tego wyjdzie. Toruń ma za sobą pewną niechlubną tradycję pogodową. Bardzo często jeden dzień pada, albo wręcz leje. Niestety, nie inaczej było tym razem. No wczoraj na treningach było sucho, a dzisiaj no to od samego rana mamy deszczyk, więc jeździmy na bardzo niskim ciśnieniu, jest mega ślisko, ten tor ma w ogóle kilka różnych asfaltów. Tutaj trzyma, tam puszcza, tam w ogóle auto stoi w miejscu, gdzieś znowu zaraz jest szybko, więc no staramy się jechać jedną linią taką nieszarpaną. A co z tego wychodzi, no to sami tam widzicie gdzieś na filmikach i całej reszcie. No jedziemy swoje i to najważniejsze. To są takie momenty, kiedy czerpie się mniejszy procent z widowiska i z satysfakcji. A obsługa toru, kibice oraz media muszą pogodzić się z pracą w trudnych warunkach. Niemniej to było rozpoczęcie sezonu, więc humory dopisywały, chociaż pogoda starała się to skrzętnie utemperować. Fajnie, że mogłem znowu przyjechać do Torunia, bardzo lubię ten tor. No i oczywiście na Drift Open fajna atmosfera, fajnie było zobaczyć twarze, których nie widuję na innych zawodach, z którymi się dawno nie widziałem, więc naprawdę cieszę się, że tutaj jestem.
Pierwsza runda moja w tym roku, więc też się cieszę, że mam okazję wreszcie pojeździć. Dzisiaj mamy trochę deszczowe kwalifikacje, więc jest mokro, ale dobrze się tutaj odnaleźliśmy nawet po deszczu z moim samochodem. Mocy jest aż nadto na te warunki, więc będę musiał z tym walczyć. Za chwilę jadę kwalifikacje, jeszcze nie mogę doczekać, bo to też nowa formuła, której jeszcze nie znam, więc zobaczymy, jak te pary i kwalifikacje pójdą. No więc jesteśmy optymistycznie nastawieni i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym roku wpaść na którąś rundę. Pierwsza runda, startujemy z sezonem 2K23. No cieszę się, że jestem, tak. Oczywiście tak, będzie na mnie, że znowu pada, tak, no bo generalnie ściągam deszcz. Jest ciężko, powiedziałbym, że jest mega ciężko dzisiaj, no, choć nie wiem, Toruń na mokrym, znamy się już, tak, ale no naprawdę dzisiaj treningi były mega ciężkie i wymagające. Ale auto jest całe, czarna jest cała, ja jestem cały, no jedziemy kwali. To był jeden z cięższych dni. Niemniej, prognozy pogody na niedzielę zapowiadały się bardzo optymistycznie. Bardzo szybko po zakończeniu kwalifikacji wszyscy zaczęli żyć właśnie tą informacją, że niedziela i dzień najważniejszy będzie w dobrych warunkach atmosferycznych. Jesteśmy w Toruniu, więc w przepięknym miejscu, które kocham, który odkryłam, że słuchajcie, jeżdżę tutaj od 2012 roku. Znalazłam jeszcze z BM-ką film, kiedy przyjeżdżałam tutaj, jeździłam. Kocham to miejsce, no i przyjechaliśmy z dużymi nadziejami. W piątek jeździło się cudownie, sobota deszczowa, ale dalej się jeździło cudownie. No i oczywiście, znaj moje szczęście, przyszło do kwalifikacji, ja nagrzana po prostu jak pies na kiełbasę, tak? I wyjeżdżam na przejazd rozgrzewkowy i nagle widzę, jak mi wyskakuje pasek z kompresora na maskę. Jeszcze była fajna rozmowa z Mariuszem, bo mówię do Mariusza, mówię: Mariusz, straciliśmy właśnie pasek z kompresora. A on mówi: skąd wiesz? Ja mówię: bo widzę go na masce. Więc podjechałam na start, otworzyliśmy maskę, bo oczywiście wszystkie wskaźniki zaczęły wariować. Ja nie ukrywam, że trochę się stresowałam, bo nie chciałabym zniszczyć tego silnika, jednak jest to dosyć kosztowny sprzęt. To są uroki motosportu, przyjechali w środku nocy, teraz właśnie remontujemy samochód i myślę, że wszystko będzie dobrze. Sporą sensację wzbudził Fiat 125P, lub jak przyjęło się bardziej mówić, Fiat E136P. Z właścicielem Adrianem Karońskim. Sam pomysł i wykonanie projektu zasługują na wielki plus. I to właśnie zauważyli włodarze ligi, dając dziką kartę z darmowym wpisowym na rundę dla tego zawodnika i pojazdu. No dla mnie też wielka niespodzianka, że zostałem zaproszony, w ogóle się nie spodziewałem. Ogólnie ja się czuję, nie wiem, w jakimś śnie był tutaj. Spełnienie marzeń. Z jednym kolegą nawet rozmawiałem, że spełniłem swoje pierwsze marzenie, że będę miał Fiata do driftu. I powiedziałem mu, że kolejnym będzie właśnie wystąpienie na takiej imprezie i chyba minęły 2 godziny i zobaczyłem post. Wcześniej to było BMW E36 Coupe i po prostu odciąłem kasnę i położyłem na to dużego Fiata. Jak ktoś chce, to zobaczyć, jak to wyglądało dokładnie, może wejść na naszą stronę Patera TV. No i tam z jednych rolek jest, jak właśnie po kolei etapami zostało skonstruowane. Ciężko to opisać, no jest super, no super samochody, super trasa, super się jeździ. No ogólnie czuję się zaszczycony, że mogę się ścigać z takimi zawodnikami. Może cię kiedyś zobaczymy jeszcze u nas. No myślę, że raczej na pewno. Najważniejsze, że żonie się podoba i myślę, że będzie mnie wspierała, żeby się rozwijało. Że Nissan przeszedł troszeczkę lifting mały chyba? Tak, przeszedł lifting, mechanicznie jest to samo, co było w tamtym roku, jednak wizualnie cały branding się zmienił. Tak naprawdę jest polakierowany jakby w kolor docelowy, ale nie ma jeszcze oklejenia. Oklejenie dopiero będzie nakładane 9 maja, czyli po rundzie Drift Open tak naprawdę. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Będzie na pewno japońsko. Na pewno bym chciał pojechać Green Hell.
i finał chciałbym pojechać tak samo, więc mam nadzieję, że uda się zrealizować te wyjazdy. Ja z Drift Open jestem związany, jak no niektórzy nie wiedzą, ale ja w pierwszych zawodach Drift Open brałem udział w 2012 roku pożyczonym autem. Potem miałem przerwę, budowałem jakieś tam swoje auta i tak naprawdę z Drift Open jestem związany od 2015 roku, bo od 2015 roku praktycznie jeździłem cały czas w tej lidze. Miałem tam 2 lata przerwy, co prawda, no ale to wiadomo, covidowe czasy były, więc to był idealny okres też na przebudowę auta, bo dużo było zmieniane w międzyczasie, ale wreszcie jest od 2 lat jest to, co chciałem, czyli 2JZ, 800 koni, Winter, Sekwa, także auto bardzo konkurencyjne. Jest wysoki poziom moim zdaniem, szczególnie było to widać wczoraj na mokrym jakby. Kiedyś na mokrym każdy jeździł tak samo jak na suchym, w sensie nie zmieniał ustawień auta i tak dalej na przykład. Teraz widzę, że gdy jest mokro, każdy jedzie do parku maszyn, zmienia te ustawienia, dobiera inne opony typowo deszczowe i no kiedyś tego nie było, teraz to jest, więc to cały czas progresuje moim zdaniem i z roku na rok będzie coraz wyższy ten poziom. No w klasie Master znaleźć teraz auto, które ma, nie wiem, tam poniżej 600 koni, to jest tak naprawdę cud już w tym momencie. Co, ten sezon będzie ciężki, bo trochę, tak powiem, się nie poukładało nas w filmach i tak budżet jest ograniczony, także jedziemy tylko jedną rundę tak naprawdę Drift Open. Fajna atmosfera, zawsze jest dużo fajnych zawodników, z którymi można porywalizować, a to o to chodzi w driftingu, żeby wiesz, rozwijać się i konkurować z najlepszymi. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o poziom klasy Masters? Odczuwalne było to przeskoczenie na klasę wyższą? Oj, bardzo to jest odczuwalne. Bardzo to jest odczuwalne, na pewno poziom zawodników jest kompletnie inny i dużo szybsza jazda i agresywniejsza. Ciekawostką było także pojawienie się u nas gości z Ukrainy. 2 kierowców bardzo dobrze przygotowanych autach, którzy po raz pierwszy mieli okazję pojawić się u nas na zawodach. Yes, it's my first visit for the shows and often it's the first visit to the Polish drift at all. I usually drive in Ukraine. You know that where there are no competitions in Ukraine because of war, and we are also going to Russia and Belarus, but we can't do that now because you understand why. I think I will go through all the championship. Yes, I will go all etaps of this championship. I think it will be solid. Okay. Zawody w Pro AM to jak zwykle spora mieszanka debiutantów oraz kilku starszych wyjadaczy w tej klasie. Tym razem pierwsze miejsce zgarnął właśnie Sebastian Kickster Kraszewski, który nie krył swojej radości z tego dokonania. Gratulacje! Taki był plan? Dziękuję bardzo. Plan był taki, żeby pojechać po prostu swoje i liczyłem po cichutku na podium. Naprawdę gdzieś tam te 4. miejsce w chwalach sprawiło, że no gdzieś tam już te podium tak smakowało, ale żeby wygrać, to naprawdę nie nastawiałem się w ogóle na to i chyba to mi pomogło. To, że po prostu pojechałem z takim luzem, na takim, że po prostu wklepane, co będzie to będzie. Sędziowie to docenili, widzieli, że lecę na krawędzi swojego auta i swojej i krawędzi toru, więc naprawdę fajnie, że to zaowocowało fajnym wynikiem i zwycięstwem. Klasa Pro to już inny kawałek chleba. To właśnie wcześniej wspomniana klasa Pro AM ma być miejscem, gdzie zaczniesz przygodę z zawodami, dowiesz się, czego wymagają sędziowie, jak wygląda przejazd kwalifikacyjny na 100 punktów, jak będziesz radzić sobie z harmonogramem, stresem i obyciem na zawodach. Kiedy czujesz się już gotowy i wcześniej wspomniane zadania opanowałeś, to klasa Pro stoi otworem. Zaczyna się to, co tygryski lubią najbardziej, czyli jazda w parach. Są takie momenty, kiedy auto w czasie trwania pojedynku ulega awarii. W tym momencie zawodnik podejmuje decyzję. Czy zdąży w 10 minut pokonać awarię i stawić się ponownie na starcie? To są te chwile, kiedy, gdy tylko mam ku temu okazję, sam zbiegam na serwis i obserwuję czystą magię. Z jakiego powodu?
Od chociażby z takiego, że dosyć skomplikowane naprawy są pokonywane w 10 minut z pomocą dobrze przygotowanej ekipy serwisowej lub też nierzadko nawet sami zawodnicy z namiotu obok angażują się w pomoc. To są piękne obrazki, okraszone tym dobrym wydźwiękiem. Możemy rywalizować ze sobą na torze, ale poza torem jesteśmy kolegami i zawsze sobie pomożemy. Kościelny gotowy. No, bardzo dobra robota. Bardzo dobrze w klasie Pro pokazało się kilku zawodników. Trzecie miejsce zajął Artur Hawrylenko z Ukrainy. Drugie miejsce należało do powracającego do Drift Open Bartosza Ostałowskiego. Zaś pierwsze miejsce do Dominika Kura, który na zawodach przeżył od piątku bardzo wiele przygód. Dziwny weekend, bo zaczął się troszeczkę chyba w przykry sposób, a skończył w dobry. Tak, no, w piątek przyjechałem swoim autem. Po kilku treningach silnik wybuchł. Cała wielka plama oleju, rozsypana miska, korbowód, do wyrzucenia silnik. Była myśl, żeby pakować się i wracać do domu, ale Konrad, mój bardzo dobry kolega, mechanik, magik, stroiciel, od wszystkiego, mówi: stary, składamy mój samochód, mamy noc całą, pojedziesz moim. Niewiele myśląc, dobra, jedziemy, nie? W sobotę treningi weszło fajnie, kwalifikacje weszły fajnie, no a dzisiaj, jak widać, udało się osiągnąć najwyższe miejsce i też muszę powiedzieć, że to jest trochę dzięki... Coś ci pokażę. Gratulacje. Zajrzyj do środka, tu wisi koszulka z napisem Jaś. Aha. To jest mój syn, który urodzi się w czerwcu i dzisiaj cały czas ze mną jeździł. Przyniósł mi szczęście, wszystko dzisiaj zagrało. Park maszyn, mechanicy, wszystko. Dzisiaj było, ja tylko jechałem, nic mnie nie interesowało, ja miałem pojechać, wszystko zdjęli ze mnie. Rewelacja. Warto też pochwalić chociażby Kamila Olbrycha, Arkadiusza Walichta czy Krystiana Cybulskiego, że pomimo braku podium pokazali się w bardzo dobrej dyspozycji do sezonu. Drift Open jest pewna tradycja. Gdy tylko harmonogram na to pozwala, odbywa się tak zwana prezentacja zawodników top 16 klasy Masters, czyli tych, którzy przez poprzednie lata udowodnili, że są godni walczyć wśród najlepszych. Śmietanka polskiego i zagranicznego driftu. Tutaj już nie ma miejsca na błędy, a jazda odbywa się zawsze na 110%. Przywilej prezentacji opiewa 16 zawodników, którzy się zakwalifikowali do top 16 klasy Masters, ale także dodatkowy przywilej ma klasa Pro i Pro AM, czyli podjazd tych obydwu klas. Prezentacja to szansa zrobić kilka bączków przed kibicami i często powiedzieć 2-3 zdania od siebie. Nie ma tego sportu bez awarii i niestety są sytuacje, kiedy 10 minut nie wystarczy. Bardzo fajna walka, ale niestety usterka samochodu nie daje możliwości takiej sportowej walki. Szkoda, no bo to nowy samochód a to jest motosport. Olniczku, ta klasa Masters bardziej szyta na ciebie chyba jest. No w końcu się udało tu dostać. Nie boję się z chłopakami jeździć, bo umiejętności mają wszyscy bardzo wysokie. No i z dziewczynami oczywiście, bo Karolina jeździ też level expert. Także jestem szczęśliwy, że mogę się tutaj rozwijać jako kierowca i w tej lidze, no i w tej klasie, bo tego potrzebowałem. Takiej motywacji dodatkowej do autorozwoju. No i publiczność toruńska. To jest chyba najbardziej zorientowana w driftingu publiczność, jaka jest, także mega się jaram.
Plan jest, żeby się jak zawsze dobrze bawić i przede wszystkim w tym roku mamy ambitne plany na startowanie w innych również ligach i chcieliśmy, tutaj jest mój inżynier, człowiek orkiestra, który poskładał Dominatora przez zimę. Dopracowaliśmy wszystko tak, jak sami zobaczyliście, że bezawaryjnie doprowadziło nas na pierwsze miejsce. I to nam bardziej chodziło. To miał być test, bo nie mieliśmy czasu ogólnie zrobić treningu, a że kochamy ligę Drift Open, jest the best, więc musieliśmy tutaj być. Tym bardziej, że blisko Gdańska, więc wszystko się pokładało. Auto nie zawiodło, spotter nie zawiódł, no i kierowca dopełnił. Czyli zobaczymy się jeszcze w tym sezonie. Power is back. Podium klasy Masters tym razem padło łupem wyjadaczy. Zawodników, którzy od lat są znani ze swego wysokiego poziomu jazdy, doświadczeniem, ilości wyjeżdżonych godzin za sterami swojego driftowozu. To wszystko procentuje. Trzecie miejsce padło łupem Karoliny Pilarczyk. Drugie miejsce Marcina Neymana, a pierwsze miejsce Piotra Petera Kozłowskiego. Bardzo dobry debiut w klasie Masters zaliczył też Łukasz Wilczek, nazywany Palnikiem. A sam Igor Hałka, czyli sędzia główny tych zawodów, nie krył zaskoczenia fajnym poziomem rywalizacji i kilkoma zaskoczeniami. Yes, I was very surprised by the new guys, which is the Bartek Ostalowski. He made great lead runs, also chase runs. So unfortunately he has in the final like bad luck, but really good runs. Also this Dominikur, great runs, and also on the end it was the guy from Ukraine, Havrilenko, Artur. Almost very nice runs, very good leads. Also, I need to say, like, I was very surprised by Pro more than before. Like this time, the Pro category has changed and it has more quality. To były pierwsze zawody na 15-lecie ligi. Kolejna runda już 9 i 10 czerwiec na odcinku leśnym Toru Kielce, czyli zielone piekło, popularnie nazywane Green Hell. Bierzcie koce, krzesełka wędkarskie, grille jednorazowe i przybywajcie. Lista zgłoszeń na rundę zapełnia się w wysokim tempie i zdecydowanie będzie co pooglądać. Tym samym mogę zdradzić Wam rąbek tajemnicy. Na liście są całkowicie nowe nazwiska z zagranicy. Tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia. W roli lektora był z Wami Krzysztof Klimek.